Cześć, jestem Maniek. Jak widać na Whitecacie nudzi mi się czasem, ale przynajmniej roboty idą do przodu. Zapraszam do obejrzenia postępów. W poprzednim odcinku udało się naprawić plandekę, ale żeby dłużej wytrzymała, postanowiliśmy ją wzmocnić. Namiot zostanie opleciony dodatkowymi linami, które przejmą część obciążeń z remizek. Początkowo dron miał przerzucać linkę, ale niestety miał za mało siły i nie dał rady. Trzeba było zastosować tradycyjną metodę przerzucania linki. Po wielu rzutach powstała taka pajęczyna. Ponieważ zbliża się zima, trzeba w końcu przygotować jak na ewentualne mrozy. Na początek osuszamy obieg wody zaburtowej. Odkurzacz na biegu wstecznym daje radę. Następnie drobny upgrade odkurzacza i urządzenie zamienia się w odciąg wód zęzowych. Zęzy dawno tu nie były czyszczone. Po ich osuszeniu do akcji wkracza płyn do mycia silników Accra. Jak widać, całkiem daje radę. Wkraczamy w kolejny etap prac – rufa. Na pierwszy ogień nadbudówka rufowa. Niby nie wygląda tak źle, ale wystarczyło tylko zdemontować jedną maskownicę i już trochę gorzej to wygląda. Pod zewnętrznym fornirem, tam gdzie dostała się woda, sklejka i drewno zaczęły gnić. Aby zdemontować element, pieczołowicie wycinamy Sikaflex. Oczywiście najpierw trzeba było usunąć kołki i wkręty. Demontaż tekowych klepek to żmudna i pracochłonna robota. Masa odkołkowywania, wykręcania wkrętów, całe szczęście nierdzewnych oraz wycinania siki. Tek na nadbudówki wróci, więc staramy się to tak usuwać, aby materiał dał radę użyć ponownie. Na prawej burcie jest niespodzianka. Coś tu już było robione. Tek zamontowany jest nie tylko na wkręty, dodatkowo jest wklejony na sikę. I niestety nie idzie go łatwo zdemontować. Nie obyło się również bez uszkodzeń klepek. Nastaje taki moment, że trzeba się zastanowić, co z tym fantem zrobić. Do akcji wkracza multitool z wrzeszczotem do drewna. Powoli i pieczołowicie toruje drogę przez masę Sikaflexu. A to wszystko się dzieje pod moim czujnym okiem. Centymetr po centymetrze, klepka po klepce udaje się zdemontować resztę elementów. Tylko ręce jakoś tak same wibrują jak multitool.
Po lewej burcie najprawdopodobniej jeszcze oryginalna stopniowa robota, ale już widać na sklejce ślady po drobnych przeciekach. Po prawej natomiast widać jakąś naprawę. Już ktoś zdemontował klepki, wyciął spory fragment sklejki i w jego miejsce wstawił nową sklejkę. Z kolei tek wkleił na sikę. Naprawa nie była najlepsza, bo to co było naprawiane jest w najgorszym stanie. Jak w przypadku dachu sterówki, tak i tutaj sklejkę nacinamy i we fragmentach się jej pozbywamy. Wstawka odchodzi w jednym kawałku, no prawie jednym. To co nie zgniło z tej naprawy. Nawet podsufitka w miejscu tej naprawy jest zdecydowanie w najgorszym stanie. Pora zwijać się do domu. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Dziękujemy za oglądanie.